Zagrajnik TV. Nowy film w każdą środę i weekend. Jeśli na sali znajduje się ktoś, dla kogo Hogwarts Mystery to gra dzieciństwa, to niech lepiej wyłączy ten film. A miał być hit. Ten film powstał dzięki pomocy patronów. Jestem ogromną fanką uniwersum Pottera, psychofanką, wojowniczką Dumbledora. Wesley jest naszym królem! Ale szanujmy się, Hufflepuff najlepszy. Dlatego za każdym razem, gdy wychodziło coś z Harry'ego Pottera, to byłam strasznie podekscytowana. Pierwszy film. Pierwsza gra na pececie. Zeszyt z Harry'ego, który służył mi jako złote myśli. Ktoś pamięta jeszcze taki wynalazek? I z każdym kolejnym filmem, grą, albumem z naklejkami za miliardy monet coraz bardziej zdawałam sobie sprawę, że ktoś żeruje na mojej nostalgii. Żeruje. Powiedziałabym dosadnie, co się robiło z fanami Harry'ego, ale powstrzymam się ze względu na młodszą publiczność. Do każdego filmu czy gry podchodziłam z coraz mniejszym entuzjazmem, a gdy dowiedziałam się o Hogwarts Mystery, to nie miałam już żadnych złudzeń. Dlatego bardzo ostrożnie podchodzę do wszelkich tworów, które wychodziły w ostatnim czasie, a po każdym z nich ponownie czułam się... Hogwarts Mystery. Bardziej jak Hogwarts Misery. Sam pomysł na grę jest niezły i od dawna marzy mi się coś takiego. Dostajemy list z Hogwartu i przechodzimy naszą magiczną edukację przez wszystkie 7 lat. Tiara przydziela nas do jednego z 4 domów, chodzimy na lekcje, budujemy relacje z naszymi znajomymi, pojedynkujemy się z tymi, którzy zaleźli nam za skórę, obijamy się w pokoju wspólnym, odrabiamy zadania domowe, chłoniemy cały ten magiczny świat i odkrywamy jego wszystkie tajemnice. Super, co? Tylko że nie w tej grze. Wszystko to, co wymieniłam powyżej, znajduje się w Hogwarts Mystery, jednak sam gameplay tworzyli zatwardziali Mugole i obrzydliwe sknery. Aby zrobić cokolwiek, nawet jeśli chcemy podrapać się po zadku, musimy zużywać energię, która odnawia się tu co jakiś czas. No ale co się głupio czepiasz? To jest darmowa gra i na dodatek mobilna, nie jesteś prawdziwą fanką. Ale stop. Paski energii w darmowych grach mobilnych to żadna nowość, ale to, co się tu od Janie Pawiło, woła o pomstę do nieba. Ale po kolei. Początkowo nic nie zapowiada tej kaki, którą dostaniemy. Wybieramy się na ulicę Pokątną, spotykamy na niej żeńską wersję Aladyna i kupujemy swoją pierwszą różdżkę. Przy okazji dowiadujemy się o tym, że mamy brata, który został wyrzucony z Hogwartu i od tamtego czasu ślad po nim zaginął. To znaczy, nasza postać o nim wie, dowiadujemy się tego jako gracze. Tajemnica i to może być ciekawe. Jedziemy więc do Hogwartu, by odbyć naszą magiczną edukację oraz z zamiarem rozwiązania zagadki zaginięcia swojego brata. Na miejscu bierzemy udział w ceremonii przedziału i trafiamy do jednego z 4 domów. Czy jest coś bardziej ekscytującego? Nie, tutaj. To po prostu wskazujemy, gdzie chcielibyśmy być. Nie wiem jak wy, ale ja czytając książkę trochę żyłam tą ceremonią. Ta niepewność, gdzie się trafi, czy rodzeństwo, które szło do Hogwartu również będzie w tym samym domu, czy przyjaciele zostaną rozdzieleni. Walić to jestem ślizgonką i mówię to co myślę, jak ktoś mnie wkurza, to wyjeżdżam mu z bańki, ale Tom Riddle jest so sexy. Mógłby mnie poszczyć swoim wężem. A można było rozwiązać to tak jak na Pottermore, gdzie wypełnia się test. Jednak patrząc jak wielkim partactwem jest ta gra, tutaj test pewnie zawierałby pytania typu: jaki jest twój ulubiony kolor? Jakie twoje ulubione zwierzę? Jaką cechę najbardziej cenisz u innych? Czerwony gryf i odwaga. Bum, jesteś gryfonem. Oczywiście radość z gameplayu przede wszystkim. Jeśli Tiara przydzieli nas do domu, którego nie lubimy i nie chcemy się w nim kisić całą grę, to okej, wybierzmy sobie ten, który nam odpowiada. Ale o ile zwiększyłoby to wczuwkę, gdyby Tiara mogła nas sama przydzielić do jednego z 4 domów. Ale wiadomo, że Hufflepuff najlepszy. Puchoni nie biją się o jakieś punkciki. Wywalone mają na wojenki gryffindorowo-ślizgunowe. Mieszkają blisko kuchni. Myślicie, że do Hufflepuffów trafiają osoby nieambitne, mało odważne i średnio inteligentne? Błąd! Dla puchonów po prostu liczą się bardziej takie cechy jak pracowitość, lojalność, tolerancyjność, koleżeńskość, dobroduszność, sprawiedliwość, pokojowe nastawienie. Ceremonia przedziału się kończy, wstaje Dumbledore i plecie, że chłopiec, który przeżył, będzie za kilka lat uczęszczał do Hogwartu. Bardzo subtelna ekspozycja. Oj, Dumbi, ty już wiesz, że wtedy zacznie się festiwal faworyzowania gryfonów, right? Right? W każdym razie dowiadujemy się, że akcja gry dzieje się zaraz po śmierci Potterów.
Formalności już za nami i pora przejść do mięska, czyli do eksploracji zamku. Z tą eksploracją to może troszkę się rozpędziłam. W tych kilku lokacjach, które mamy dostępne, 90% obiektów jest zablokowane. Dostęp do nich otrzymujemy w kolejnych latach. I jak rozumiem zablokowane Hogsmeade, które w końcu można odwiedzać dopiero na 3. roku, to zablokowana klasa obrony przed czarną magią? Serio? Może zawartości w grze jest tak dużo, że nie daliby rady umieścić wszystkiego na 1 roku? Zobaczmy. Serio? O, akcja! O, yeah, baby! To wszystko? Cała gra to tapanie w ekran? Niezależnie od tego, czy uczysz się czegoś nowego, przeprowadzasz śledztwo, nawiązujesz z kimś relacje, czy walczysz o życie, gra sprowadza się do tępego walenia paluchem w ekran. I jeszcze te opisy działań, które możesz zrobić na lekcji. Patrz, poplotkujmy Rewan, daj odpisać notatki, poobgadujmy Merulon, pogapmy się na nią, a niech ma. O Jezu, ile się na tych lekcjach dzieje, co nie? I jeszcze te opisy działań, które możesz zrobić na lekcji. Nauka w Wingardium Leviosa brzmi jak zabawa. Nawet w 1/100 nie będzie tak zabawnie, jak powinno być. Co jest z jego twarzą? Po jakimś czasie już nie czytasz tego, co robisz, tylko tapisz w ekran w te odpowiedzi, aby starczyło punktów energii. Równie dobrze zamiast czynności mogłyby się wyświetlać symbole dolarów i numer konta wydawcy. Nie robiłoby to żadnej różnicy. A dlaczego numer konta? Na te wszystkie interakcje musimy mieć wystarczającą ilość energii. 1 punkt energii odnawia się co 4 minuty. Za wolno? Możesz wykupić energię za kryształy, a kryształy już kosztują prawdziwe pieniądze. No i co się głupio czepiasz? To darmowa gra, oni muszą z czegoś żyć. Oglądasz filmy na YouTubie za darmo? Weź nie bądź sknera, dajże zarobić biednym twórcom. Od dzisiaj możesz napisać w komentarzu pod twoim ulubionym filmem aż 5 słów co 4 minuty. Za wolno? Możesz również skorzystać z całkowicie opcjonalnych mikropłatności, aż 10 słów za jedyne 5 zł. Aby napisać drugi komentarz, wystarczy, że poczekasz tylko 3 godziny, albo wykupisz zupełnie opcjonalny pakiet Komentarz Premium. Bardzo podoba mi się nowy system mikrotransakcji. Wreszcie youtuberzy dostają godziwe pieniądze i nie muszą już żebrać w swoich filmach. Zapraszam was na zagranie nowego Patronite'a. Rzuć nas pieniądze, mam chorych widzów. Maksymalna ilość energii na początku jest niewielka i wzrasta wraz z postępem, jakiego dokonujemy w grze. W praktyce wygląda to tak, że idziemy na lekcję i decydujemy, ile ona będzie trwać. Im więcej godzin, tym większe nagrody, ale im dłużej trwa, tym więcej energii musimy na nią przeznaczyć. Bierzemy największą ilość, bo w końcu jesteśmy prosami, i mamy 8 godzin na wypełnienie zadania. Pełny pasek energii w tym momencie wynosi u mnie 25. Zużycie całej tej energii ładuje mi 1,5 gwiazdki, a żeby zaliczyć na maksa lekcję, muszę zaliczyć 5 gwiazdek. Obliczam sobie, że muszę co najmniej 3 razy uzupełnić do maksimum pasek energii, by zaliczyć lekcję. Jak wspomniałam wcześniej, 1 punkt energii ładuje mi się 4 minuty, więc 25 załaduje mi się za godzinę i 40 minut. Nastawiam więc budzik i za godzinę i 40 minut odpalam grę. I tak 3 razy. Kupa zabawy, co? A jakbyśmy jednak chcieli zapłacić pieniądz? Żeby przejść całą 8-godzinną lekcję, musimy zużyć około 64 punktów energii. 60 punktów energii można kupić za 100 kryształów, a 100 kryształów kosztuje prawie 17 zł. Za jedną lekcję. Na pierwszym roku mamy 14 lekcji, które musimy zaliczyć, a każdą z nich trzeba jeszcze odblokować specjalnymi prelekcjami, które wyglądają identycznie jak lekcje. Czyli prawie wychodzi na to, że jedną lekcję musimy przejść minimalnie 2 razy. A wspomniałam, że gra przygotowana jest na zaliczenie wszystkich 7 lat edukacji i że punkty energii nie wydaje się tylko na lekcje, ale prawie na każde inne działanie i że można płacić kryształami, by przyspieszyć zadania fabularne. Jakby tak zebrać to wszystko do kupy, to pewnie starczyłoby na jakąś fajną konsolę. Okej, walić te punkty, ta męczarnia nie jest tego warta. Po kilku razach zaczęłam odpalać najkrótsze lekcje. No i to gra idealna dla tych, co nie mają czasu. Odpalasz na przerwie w szkole, w pracy, po pracy. I co, walisz w ekran? Brzmi jak kupa zabawy. No dobra, ale przecież fabuła. Fabuła to życie, fabuła to taniec. Ja. Przede wszystkim fabuła to godziny czekania. Nie chcesz czekać? Płać!
Jakby czekanie na ładujący się pasek energii podczas lekcji to było mało, musimy tu czekać właściwie na wszystko. Ktoś chce się z nami spotkać w pokoju wspólnym? Za 3 godziny. Ktoś chce z tobą zjeść obiad w wielkiej sali? Za godzinę. W końcu przebrnęliśmy przez wszystkie lekcje, została nam tylko misja fabularna. Jeszcze troszkę i znajdziemy się na 2. roku. No, hola, wstrzymaj swe konie, pogadamy o tym za 7 godzin. Jak już wspomniałam, na właściwe lekcje też musimy czekać, zaliczając jakieś długie i nic nie wnoszące poza grindem prelekcje. Później możemy je powtórzyć, by grindować jeszcze bardziej, co ma wpływ na 3 statystyki, które posiada nasza postać. Odwagę, empatię i wiedzę. Te wpływają na możliwe dostępne opcje dialogowe, jednak tak naprawdę dają one tylko iluzję wyboru, ponieważ gra jest do bólu liniowa. To może pojedynki w końcu to nie w kij dmuchał? A właśnie, że dmuchał. Ponieważ pojedynki w Hogwart Mystery sprowadzają się do schematu papier, kamień, nożyce, czyli pełna losowość. Jakimś cudem udało nam się wygrać? Możemy wybrać z danego zestawu jakiś czar i modlić się, żeby przy następnym rzucie również udało nam się pokonać wybór przeciwnika. No cóż, i całe to tapanie i grindowanie totalnie rozmywa główną oś fabuły gry, czyli odkrycie tajemnicy zaginionego brata i krypt ukrytych w Hogwarcie. Ale zresztą sama fabuła jest naiwna równie mocno co sławetny już tor przeszkód, który Dumbledore przygotował Haremu w drodze do kamienia filozoficznego. Serio, Dumbledore, wyjdź pan czasem ze swojego gabinetu, przestań pucować swoją różdżkę, przestań bawić się swoim ptakiem. W sensie tym opierzonym gałganem. Feniksem w sensie. Feniksem. Jesus. Gra więc dla cierpliwych, wielkich fanów Pottera. Ja jestem wielką fanką, ale cierpliwa do takich gier nie jestem. Już po kilku godzinach gry musiałam sobie wyrobić nawyk nastawiania budzika, który by mi przypominał, by w ogóle wrócić do tej gry, inaczej zupełnie bym o niej zapomniała. Z pozytywów. Muzyka była całkiem niezgorsza, bo w końcu była silnie wzorowana na utworach Williamsa, który pisał ją do pierwszych filmów o Harrym. Aż czasami miało ochotę się zanucić znany motyw, a tu klops. Jednak to nie to. I grafika taka przyjemna, simsowa. Chociaż czasami te miny... Już abstrahując od Hogwart Mystery, wiecie jaka gra z uniwersum Pottera mi się marzy? Taka, która ma na przykład podobne mechaniki co Persona. Chodzimy na zajęcia, faktycznie się uczymy, zdajemy egzaminy, które możemy oblać. Możemy wybrać, czy iść na wagary, czy zająć się czymś innym. Czy spać na lekcjach, czy być pilnym uczniem. I wreszcie spotykać się ze znajomymi, chodzić na randki, pojedynkować się i eksplorować Hogwart, ponieważ w książkach to była ta cała magia. To, a nie żerowanie na nostalgii i wsadzanie gracza w grę o tapaniu, a w tle się gdzieś tam Hogwart przewija. No jasne, lubię 2 pierwsze części, które wyszły na PC-ta i darzę je ogromnym sentymentem, ale zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę to nie były dobre gry. Muzyka była świetna, bo w końcu pisał ją Jeremy Soule, ale kto puszcza dzieciaki na sprawdzian z lekcji do pobliskiego toru śmierci? A jakby ktoś tam wpadł, to co? Kto jest w stanie to posprzątać? Kto by poniósł odpowiedzialność? Panie Dumbledore? Jeśli interesujecie się Harrym Potterem, to odsyłam was do moich kraftajnikowych odcinków, gdzie pokazuję jak zrobić kremowe piwo, fasolki wszystkich smaków, czy imprezę w stylu Harry'ego Pottera i linki będą na dole w opisie. Jeśli jesteście tu nowi, to zachęcam was do subowania zagrajnika. Konfetti mi wpadło do...